Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć, dzisiaj w naszym odcinku będzie ekipa Wavy, lokalizator nurkowy. Cześć. Cześć. Przedstawcie się może, kim jesteście, co robicie najpierw. No dobra, to ja nazywam się Jakub Wujek. Zawodowo jestem UX designerem, także odpowiadam za projektowanie aplikacji, systemów, żeby to wszystko miało sens, spinało się, dobrze działało, a poza tym w pracy działam jeszcze jako team leader, także ta ścieżka korporacyjna póki co. I poza korporacją robisz ciekawy dosyć projekt, tak? Tak, staramy się, żeby to było ciekawe i przede wszystkim użyteczne. Cześć, jestem Damian. Tutaj zajmuję się zawodowo Service Coordination, tak zwanym w IT, czyli jestem odpowiedzialny za to, żeby serwis działał. Ogólnie zarządzanie ludźmi, zarządzanie ich pracą, zajmowanie się zaangażowaniem w różne projekty tych ludzi, a jeżeli chodzi o pracę po godzinach, to dodatkowo jestem też nurkiem, już nieaktywnym instruktorem nurkowania, no i też zajmuję się, tak jak Jakub, tym samym projektem. Super, czyli tak naprawdę połączyło nas IT i nurkowanie, tak? Tak, pech chciał, że nawet razem teraz pracujemy, także w jednej pracy. I potem poza godzinami w drugim projekcie, tak? Dokładnie. No dobrze, to opowiedzcie coś o projekcie Wavy, tak? Bo to jest lokalizator nurkowy, jeśli dobrze rozumiem. Skąd w ogóle taki pomysł na stworzenie takiego projektu? Ja myślę, że Damian powinien zacząć opowiadać trochę jako inicjator tej zabawy. Tak, znaczy pomysł zrodził się właściwie z mojego poszukiwania takiego projektu już wiele lat temu. Jako że jestem gadżeciarzem, po prostu szukałem jakiegoś lokalizatora, czy jest w ogóle coś takiego. No a jako że byłem akurat w tym momencie, w momencie poszukiwań na kierunku automatyka, robotyka, stwierdziłem, że to połączę może studia trochę z pasją do nurkowania i gdzieś tam zacznę sobie pracować nad tym projektem. No i później z Kubą poznaliśmy się na zimowiskach Politechniki Łódzkiej. Tak. Tam złapaliśmy miejsce, na którym język. poznaje się naprawdę dużo osób. Domyślam się. Tak, no i tam właśnie złapaliśmy wspólny język, zaczęliśmy rozmawiać na temat właściwie tego mojego pomysłu. No i też wtedy Jakub już się obracał troszeczkę w środowisku startupowym, gdzieś tam pod różne konkursy przygotował różne projekty z różnymi zespołami i tak to się zaczęło. To dobrze mówię, że to był pomysł nie w stylu byłem na nurkowaniu, zgubiłem nurka i wpadłem na pomysł zrobienia lokalizatora nurkowego. Trochę się śmieję, bo z kolegą Mateuszem zgubiliśmy kolegę w jeziorze, co prawda na 2 metrach. Mówiliśmy, że my kończymy nurkowanie, wychodzimy, a on sobie po prostu został trenował. Tak? No, troszeczkę się przestraszyliśmy tak naprawdę, bo to było w sumie nasze pierwsze samodzielne nurkowanie i tak jak usłyszałem o tym projekcie, to mówię, to jest dobry gadżet, żeby nie gubić kolegów pod wodą. To powiedzcie mi w ogóle w takim razie, jak już wpadliście na ten pomysł, to nie wiem, jak to działa, jak lokalizuje się nurka, czy to działa na zasadzie, nie wiem, GPS-a, czy może innych technologii, tak żeby osoby może nurkujące, początkujące lub nie nurkujące zrozumiały, jak działa taki lokalizator, co to w ogóle ma za zadanie ten wasz projekt zrobić. Tutaj od samej koncepcji naprawdę minęło sporo czasu i myślę, że dużo się nauczyliśmy, ale myślę, że taką najważniejszą zasadą to jest zrozumieć to, że sygnał GPS, czyli sygnał radiowy, po prostu uderzając w wodę jest jak uderzaniem nim w ścianę. On po prostu dokładnie nie penetruje tej tafli wody i to jest ten problem, z którym mierzyliśmy się od samego początku i padło na dźwięk. Rozważaliśmy lokalizację za pomocą światła, dźwięku, wszystkie po prostu możliwe koncepcje przeszły nam przez głowę, ale to dźwięk okazuje się, że całkiem nieźle sobie radzi. Nawet kiedyś na konkursie zostaliśmy zapytani, jak będziemy radzić sobie z odgłosami delfinów, czy stwarzamy dla nich problem i musieliśmy się bronić. O, to brzmi ciekawe, czyli trochę jak taki sonar z łodzi podwodnej to działa? Jak na tych wszystkich filmach, takie ping? No można troszeczkę porównać jakby zasadę działania, bo też chodzi właśnie o wysłanie tego sygnału, tylko my tutaj troszeczkę wygląda to inaczej, ponieważ mamy jakby dwie części, że tak bardziej technicznie powiem, nadajnik i odbiornik. Wiadomo, nadajnik wysyła sygnał, odbiornik odbiera ten sygnał ultradźwiękowy, no i dalej na podstawie trilateracji sygnału, to jest ta sama zasada właściwie co GPS. Na podstawie różnicy czasu dotarcia tych sygnałów do różnych odbiorników jesteśmy w stanie wyznaczyć pozycję nurka pod wodą. Okej, czyli teraz tak, nurek ma odbiornik czy nadajnik? Nurek ma nadajnik. A odbiorniki gdzie są? Odbiorniki są w bojce, która pływa sobie wiadomo, na powierzchni.
No i wiadomo, nadajnik wysyła sygnał, dochodzi do tej bojki i obliczamy te pozycje. Ale docelowo też idziemy teraz właściwie w kierunku bardziej już nawigacji, ponieważ tą lokalizację, jakieś tam pierwsze wersje lokalizacji już mamy działające, więc idziemy w stronę nawigacji, więc ta komunikacja docelowo będzie dwustronna, więc będzie i wysyłanie i odbieranie z jednej i z drugiej strony. Bojka jest jedna, czy to tak działa jak powiedzmy w GPS-ie, że im więcej bojek satelit, tym pomiar, nie wiem, jest dokładniejszy? Właściwie nie, bo są różne jakby typy właściwie lokalizacji podwodnej. Jeden z typów jest tak jak powiedziałeś, że jest kilka tych bojek i wtedy po prostu na podstawie różnicy dotarcia do tych różnych bojek mamy wyliczaną tą pozycję nurka, a my chcieliśmy się ograniczyć do jednej bojki, więc po prostu w jednej bojce mamy kilka tych odbiorników, tych przetworników, które odbierają sygnał, takich można powiedzieć mikrofonów, tak? Tak, to było dla nas bardzo ważne, żeby przede wszystkim uprościć, ponieważ nurek jednak musi zabrać tą bojkę, wyrzucić ją na wodę i... Nurek zabiera dużo sprzętu, jak jeszcze miałby Tak, dokładnie. 5 satelit ze sobą. Tak, Jest jedno z urządzeń, które na przykład zakłada 3 bojki przewożone po prostu na nurkowisko, no i to jest za dużo dla nas, naprawdę. Tak, znaczy takie rozwiązanie jest skierowane do nurków zawodowych, tak, czyli do jakichś poszukiwań, wojska, badań podwodnych, więc jakby tam się to sprawdza, bo tam nie ma takiego problemu, bo tam trzeba i tak wszystko zaplanować, zrobić dokładnie, a my chcieliśmy jednak uderzyć do tego nurka rekreacyjnego. Czyli jeżeli u was projekt wypali, bo on jest na razie w fazie takiej, rozumiem, testowej, rozwojowej, R&D, tak. R&D, to idąc na nurkowisko najpierw muszę wrzucić bojkę sobie, a potem idę z nadajnikiem pod wodę i nurkuję, tak? To może ja tutaj powiem, bo idealny scenariusz, jaki zakładamy, to jest taki, że współpracujemy przede wszystkim z miejscami nurkowymi. Czyli z taką naszą, nie wiem, bazą Honoratka. Dokładnie tak. I to po ich stronie będzie jakby, oni będą odpowiedzialni za to, żeby taką bojkę rozłożyć i wtedy nurek będzie miał dużo mniejszy koszt wejścia. Po prostu będzie podpinał do butli nadajnik, schodził pod wodę i otrzymywał wszystkie dane, a docelowo po prostu będzie miał na swoim komputerze nurkowym pełną nawigację, tak aby doprowadziła go od miejsca A do punktu B i mógł po prostu dużo przyjemniej zwiedzać ten podwodny świat. Brzmi to super, bo znowu przypomina mi się taka anegdota, jak z kolegą Mateuszem poszliśmy po raz pierwszy nurkować samodzielnie, bez instruktora. Zeszliśmy do tej wody i gdzie tu płynąć, tak? Zawsze był jakiś kolega, który nas nawigował. Tu płyniecie, tu zobaczycie helikopter, a tu weszliśmy, no fajnie, nie jesteśmy pod wodą i gdzie dalej. Czyli rozumiem, że będzie taki lokalizator i lokalizator zna punkt nurka, gdzie jest, to może go nawigować typu, nie wiem, płyn 20 metrów do przodu, 5 w dół, a zobaczysz jakąś atrakcję podwodną. Tak, to są nasze bardzo ostatnie i świeże rozmowy tak naprawdę, bo bardzo długo skupialiśmy się na tej lokalizacji, trakowaniu, zbieraniu danych. Było to dla nas atrakcyjne, interesujące technologicznie, ale im dłużej rozmawiamy i obserwujemy, na czym zależy nurkom, na czym zależy ludziom, przede wszystkim w różnego rodzaju sportach, to dane są interesujące, ale tak naprawdę liczy się to, co mogą zobaczyć i co poczuć przede wszystkim uprawiając ten sport. I to jest taki krok w tym kierunku naszym zdaniem. Troszeczkę mi to zaczyna przypominać takiego, nie wiem, automatycznego nie instruktora, przewodnika po muzeum. Zakładasz słuchawki, chodzisz sobie po muzeum, on ci opowiada. Czyli to tak być może będzie działało, tak, że jakaś, nie wiem, na komputerze nurkowym mapa i nawiguje mnie po tych punktach. Tak, jakby tutaj jakby chcemy właśnie w tym kierunku iść, czyli takiego planera nurkowego można troszeczkę powiedzieć, tylko nie w takim znaczeniu, jak to wszyscy nurkowie znają, czyli zaplanuj profil właściwie nurkowania, czyli jak chcesz tam na jakiej głębokości zostać, jak długo i tak dalej, tylko chcemy to połączyć też z miejscami konkretnymi podwodnymi, czyli właściwie zrobić troszkę taki Google Maps podwodne, czyli które nas prowadzi od punktu do punktu. Oczywiście bierze też pod uwagę chociażby to, ile możemy zostać, wiadomo, na danej głębokości i dzięki temu my nie musimy iść, tak jak powiedziałeś, polegać na przewodniku nurkowym czy instruktorze, czy wyszukiwać w internecie na wielu różnych stronach. Oj, niestety te strony są często nieaktualne. No więc właśnie dlatego wydaje nam się to bardzo fajne, takie połączenie tej nawigacji z zaproponowaniem właśnie już konkretnej trasy do nurkowania. Chcemy bardzo to scentralizować, po prostu żeby to była taka kompletna baza miejsc nurkowych, to przede wszystkim,
a następnie, żeby pytać nurka, co chce zobaczyć i na podstawie tego, co on wybierze, proponować mu możliwe inne atrakcje w tej samej okolicy, tak aby ten cały proces wyszukiwania, decydowania, gdzie chce pływać, co chce zobaczyć, był po prostu zminimalizowany tak, jak to tylko możliwe. Zaczyna mi się to się podobać, już sobie wyobrażam, że przyjeżdżam do bazy nurkowej jakiejś, tak? Wgrywam sobie plan nurkowy, w sumie przewodnik nurkowy, tak? Trasa, nie wiem, łatwa na rozgrzewkę, zwiedzam sobie, wychodzę, dobra, teraz tryb, nie wiem, trudny, a może tryb sportowy, tak? Przepłyń od punktu do punktu jak najszybciej na przykład, tak? Tak, no możliwości jest bardzo dużo i dlatego bardzo nam się to podoba też. Chcemy, tak jak Kuba chyba chwilę wcześniej powiedział, chcemy jakby tutaj bazować też na tych operatorach w danym miejscu nurkowym, którzy też będą mogli jakby wprowadzać swoje trasy nurkowe i my będziemy mogli w danym miejscu też właściwie nakierować nurków na te bazy nurkowe, które mają dla nich gotowe wycieczki. To też jest dosyć fajne, bo mamy wiadomo różnych nurków. Są nurkowie, którzy jadą na wakacje do Egiptu i przy okazji chcą gdzieś zanurkować. Mamy też nurka, który jedzie z centrum nurkowego, na przykład z Polski właśnie, tak jak my tutaj z Łodzi jesteśmy, albo korzysta z różnych biur podróży nurkowych, tak? Bo są też takie. Brzmi to bardzo fajnie. Mówicie, że chcecie uderzać do baz nurkowych, żeby to montowali. No, brzmi to sensownie, bo tak naprawdę oni dbają o tą infrastrukturę, platformy, jakieś bojki, to faktycznie mogliby być zainteresowani montażem takich urządzeń. A jak to, nie wiem, wyglądać będzie z punktu widzenia, nie wiem, konserwacji tego, czy często trzeba, nie wiem, baterię wymieniać, jak to jest zasilana taka bojka, no bo rozumiem, że ona sobie gdzieś na akwenie pływa. Warunki atmosferyczne na zewnątrz są różne, tak? Nie wiem, czy ktoś może to ukraść, nawet jakiś rybak płynący, tak? No, dużo pytań mi się tutaj nasuwa na taką bojkę, która stoi i jest na pewno wypchana elektroniką i kogoś może korcić, żeby ją zwinąć, albo może ją warunki atmosferyczne uszkodzić. To są bardzo szczegółowe pytania tak naprawdę dla nas na ten moment, bo niestety faza R&D rządzi się tym, że dużo zmieniamy. Jedziemy na testy, dochodzimy do różnych dziwnych wniosków. Ostatnio z historii, które przerabialiśmy, mieliśmy problem z sygnałem, że był zaszumiony i po prostu nie byliśmy w stanie go dobrze odbierać. Okazało się, że wystarczy zapakować elektronikę w 2 brytwanki. I tworzymy klatkę Faradaya, świetna sprawa. I mieliśmy dużo różnych takich historii, które po prostu były metodą prób i błędów i dochodzenia do tego, co nie działa, co działa i sprawdzamy, testujemy. Nie jesteśmy w stanie po prostu na ten moment poznać odpowiedzi na pytania, które też są dla nas ważne, czyli jak długo ta bojka będzie w stanie stać i tak dalej. A właśnie, ona stoi czy pływa sobie? Chcemy przesunąć środek ciężkości jak najniżej tak naprawdę, żeby była jak najstabilniejsza. Ale zdajemy się jednak na testy gotowego urządzenia, ponieważ chociażby sam kształt obudowy bardzo może wpływać na jej stabilność. Zgadza się. To też będzie na pewno zależało od miejsca, w jakim ta bojka będzie. No bo jeżeli to będzie, nie wiem, honoratka jeszcze może być, albo kamieniołem, jakieś, nie wiem, jawożno, no to może być tam taka bojka tak naprawdę przymocowana do dna. Tak jak to jest chociażby w Jaworznie, czy wcześniej w Zakrzówku, jak jeszcze był dostępny. Więc to jest prostsza sprawa, ale rzeczywiście no, bierzemy też pod uwagę to, że chcemy uderzać do operatorów, nie wiem, na przykład w Egipcie, którzy wypływają na safari nurkowe, no i muszą po prostu wypuścić tę bojkę, więc na pewno no, będzie dla nas też ważne, żeby ta bojka no, nie odpływała. Myśleliśmy też oczywiście już o jakimś wmontowaniu jakichś silniczków też, żeby to utrzymywało pozycję, ale no to na pewno nie jest temat. Na pewno nie jest to temat na teraz, bo tu musimy mieć też gotowe urządzenie, żeby myśleć o obudowie. Oczywiście no gdzieś tam to mamy w planach i wiemy, jak chcemy to w miarę zrobić, ale to jeszcze przed nami. No i też temat tak naprawdę takiej stabilizacji, no to też nie jest trudny temat tak naprawdę w porównaniu do samej lokalizacji czy nawigacji. No tak, statki się stabilizują, potrafią mieć swoją pozycję utrzymać pędnikami, także zmniejszyć to tylko i ustawić do takiej bojki. Tak, zdecydowanie łatwiej nam się pracuje na rzeczach, które jesteśmy w stanie wygooglować, bo te ściany technologiczne, które gdzieś tam pokonujemy, po prostu są często nie do zresearchowania dla nas. I to jest naprawdę taki prawdziwy startup, jeszcze tego nie ma, tak? To znaczy nie powiedziałbym, że nie ma, bo lokalizacja jako taka podwodna istnieje od dawna, tak? Nie mówiąc już w ogóle o teorii. To już wiele lat już jakby wiadomo, jak to zrobić teoretycznie i są urządzenia, o których tam nawet wspomnieliśmy chwilę wcześniej, na przykład z kilkoma bojkami. Są też nawet urządzenia takie właściwie jak nasze, można powiedzieć, które też lokalizuje obiekty pod wodą, no tylko najczęściej rzeczywiście to są, tak jak mówiłem, no,
odbiorcy zawodowi i najczęściej to jest archeologia, badania podwodne. Te urządzenia też są dużo droższe, no ale też zapewniają jakieś, nie wiem, badania próbek wody, echolokacje, więc jakby no inny target troszeczkę. A wy próbujecie zrobić to dla zwykłego człowieka, który skończył kurs OWD i chciałby sobie, tak jak na Endomondo traktuje biegi, Dokładnie. strachować to, co robi pod wodą. Nie tylko głębokość, ale też trasa, jaką płyną. Tak, żeby dało się to w przestrzeni zobaczyć, jak nurkował. Czyli tak naprawdę poza urządzeniami czeka was jeszcze na zrobienie aplikacji pewnie na komórkę. Nawet nie zrobienie, tylko to już się dzieje i to się dzieje od dłuższego czasu. Pracujemy intensywnie. Jeśli chodzi o projekty aplikacji, w dużej mierze wszystko mamy tutaj skończone. Planujemy ją jeszcze rozszerzyć ze względu na decyzje, które padły ostatnio odnośnie samej nawigacji. Tutaj mamy jeszcze troszkę pola do popisu z projektowaniem, ale tak naprawdę intensywnie programujemy i staramy się wykończyć aplikację tak, aby jak najszybciej wejść na sklep, pojawić się, zacząć pozyskiwać przede wszystkim klientów, czy też punkty nurkowe, żeby ta baza danych rosła. To naprawdę brzmi jak duży projekt, tak? Pamiętam, jak na początku powiedzieliśmy na Politechnice Łódzkiej, do czerwca damy radę. To było jakieś 3-4 lata temu. Tak, ja mam wrażenie, że ogólnie zawsze na koniec roku, każdego przez te ostatnie kilka lat mówiliśmy sobie jeszcze pół roku i tak naprawdę no teraz, jak już zrobiliśmy tą lokalizację podwodną. Wiadomo, że jeszcze mamy no, do poprawy parę elementów, żeby ten sygnał był lepszy, zasięg, zwiększenie zasięgu, czy w ogóle kierunkowości sygnału. Jest jeszcze dużo pracy, no ale wiemy teraz już na pewno, że jesteśmy w stanie to zrobić. Bardzo długo z tym walczyliśmy i też nie do końca byliśmy pewni, czy umiemy to zrobić, ponieważ też temat jest dosyć trudny, jeżeli chodzi w ogóle o środowisko podwodne. Też nie byliśmy pewni, czy przekroczymy właściwie tę barierę. A jak już ją teraz przekroczyliśmy, to co jest przed nami, to my wszystko wiemy, że już tak naprawdę można zrobić, tylko potrzebujemy na to czasu. I pewnie fundusze. No i pewnych funduszy. Tak, to też jest temat, do którego bardzo intensywnie się przygotowujemy, bo okazuje się, że poza tą częścią inżynieryjną, ta część inwestycyjno-biznesowa to jest kawał roboty. Zgadza się. Nawet, nie wiem, rozpisanie projektu typu na jakiś Kickstarter, czy pewnie zrzutka, to jest sporo godzin roboty już. Tak, bawiliśmy się w zrzutkę, zajęło nam to pół roku wszystko. Takiej pracy, skupiania się, przygotowywania kontentu, materiałów, zaplanowania, jak to ma wszystko funkcjonować. Potem reklamowania pewnie tego w social Tak. mediach i tak dalej. Zgadza się. Mówiliście o zasięgu. Jaki ma zasięg wasz lokalizator? W ogóle o jakich, nie wiem, liczbach mówimy? To znaczy tak, w tym momencie to, co udało nam się już z aktualną wersją jakby nadajnika i odbiornika osiągnąć, no to osiągnęliśmy 50 metrów zasięgu. Nawet nie byliśmy w stanie przetestować więcej, bo po prostu taki mieliśmy staw. Wiemy, że ten sygnał na pewno jest w stanie... Ale to jest nawet 50 metrów w poziomie, w pionie, czy w okręgu po prostu? Od jednego do drugiego, więc no właściwie od bojki można powiedzieć, że w promieniu od bojki docelowo. To, co my chcemy osiągnąć, no to jest 150 metrów. To jest... Trzy razy tyle, tak? Tak. I jakby wydaje nam się, że to jest taka fajna odległość, bo patrząc przez pryzmat czy Kamieniołomu Jaworzno, czy Zakrzówka, no to jest w stanie praktycznie cały akwen pokryć. Więc to jest taka fajna odległość, że no jesteśmy w stanie dopłynąć rzeczywiście z jednego końca do drugiego, bez jakiegoś tam pośpiechu i zapewnić rzeczywiście fajny zasięg. Trochę tak parafrazując Jeremy'ego Clarksona, to nie będzie tak, że większe baterie dajecie i ten zasięg jest większy po prostu? Znaczy zasięg, jakby tutaj baterię można rozwiązać w ten sposób, że zwiększamy wiadomo moc, przez co Dokładnie. też potrzebujemy... I anteny pewnie jakieś tam, czy mikrofony. Tak, na pewno no to jest też, tu już musielibyśmy się troszkę zagłębić w technikalia, ale to już jest poprawianie sygnału. To nawet już nie jest tak, że my tworzymy teraz nowe układy. My tak naprawdę poprawiamy teraz różne części tego układu, który zbudowaliśmy już jakiś czas temu i to jest naprawdę przesuwanie o właściwie milimetr tej granicy coraz dalej, coraz dalej. Jasne, domyślam się. 150 metrów robi wrażenie, już powiem tak, 50 metrów robi wrażenie tak naprawdę, bo to są takie, nurkowie średnio tak nie nurkują głęboko ci rekreacyjni, więc 50 metrów to jest naprawdę dużo. No dobrze, raz się dziś wybraliśmy na, nie wiem, kilometr pod wodą przepłynęliśmy, ale to na głębokości tam 2 metrów. Mateusz wpadł na pomysł, poszukajmy jakiegoś rowu gdzieś na Honoradce. Nigdy więcej. Nie dość, że zgubiłem wtedy maskę wracając już na powierzchnię, bo nam brakło i sił i wszystkiego. To 50 metrów to jest naprawdę
sporo, zwłaszcza jak się zwiedza te wszystkie lokalizacje, jeszcze mu jakby 2 bojki wyrzucić, to od każdej 50 metrów to już jest duże pokrycie tak naprawdę. Tak, wydaje mi się, że to jest rzecz, którą się nie do końca martwimy w tym momencie, ponieważ jednak to zwiększanie mocy jest dla nas realne. Wpływa to oczywiście na szum i takie tego typu parametry, więc jesteśmy całkiem spokojni, eksperymentujemy, bawimy się tym tematem. To teraz mnie interesuje, jak sobie, nie wiem, radzicie, albo może to jest proste, ale jak będzie 1 bojka i, nie wiem, 15 nurków pod wodą, to się nie zakłóca? To znaczy, to jest już kwestia właściwie transmisji danych za pomocą tych sygnałów ultradźwiękowych pod wodą, więc to już jest właśnie, to jest przed nami. To jest kolejne bardzo duże wyzwanie, czyli przesyłanie danych pod wodą. I wydaje mi się, że tutaj jakby nie będzie problemu, wydaje mi się, na pewno nie będzie problemu z zakłóceniami, ponieważ będziemy przesyłać konkretne dane, czyli możemy tak samo identyfikować Różne częstotliwości, dobrze kojarzę? Można też, mamy jakiś tam rozstrzał częstotliwości, więc to również, więc to już jest tak naprawdę przetwarzanie sygnałów. Jesteśmy w stanie go na tyle zmodyfikować, że to nie... Że odróżnicie jeden nadajnik od drugiego. Tak, to jakby tutaj nie ma problemu, bo dostajemy sygnał, przetwarzamy dane, które otrzymujemy i wiemy wtedy, jaki to jest numer. Chociaż życie nam pokazało, że gardę trzeba trzymać wysoko, jesteśmy gotowi na technologiczny strzał i niemożliwe atrakcje, których jeszcze się nie spodziewamy, ale wierzymy, że będzie dobrze. Bo teraz tak sobie myślę, że może być kilku nurków z takimi lokalizatorami, to wyobrażam sobie instruktora, który po prostu stoi na wodzie i patrzy, co ekipa jego robi pod wodą i nie musi tam z nimi być. Zwłaszcza jak na przykład nie musi ogarnąć, powiedzmy, 6 egzaminów, 6 nurków czy coś takiego, tak? Tak, adwansa, nawigacja. Zwłaszcza nawigację, to ona się sama sprawdzi. Idź po nurku, ja potem szczytam z komputera, czy zrobiłeś to dobrze. Tak. Automatyczny egzamin. Brzmi ciekawe, czyli może to też będzie dla szkół nurkowych dobre narzędzie. To gdzieś tam pojawiało się w naszych głowach, żeby znaleźć pole do współpracy ze szkołami nurkowymi. Na razie to jest temat, który odkładamy na później. Mamy jakby inne obszary, na których chcemy się skupiać. Mam takie wrażenie, że jest bardzo dużo zastosowań samego lokalizatora, na które po prostu jeszcze nie wpadliśmy i ta technologia jest dla nas trochę kluczem. Tak sobie mówię, ktoś kiedyś wymyślił lokalizację, połączył to ze smartfonem i mieliśmy gry w Pokemony przecież, tak? Zbieranie Pokemonów pod wodą, grywalizacja nurków. Zaczyna to się fajnie rozbudowywać. A temat, który mnie bardzo interesuje, to bezpieczeństwo. Bo jest dużo wypadków nurkowych i szukamy często nurka, gdzie on skończył swoje nurkowanie, żeby go złapać. Czy tutaj wasze urządzenie może w tym pomóc? Ja myślę, że to jest dla nas bardzo ważny temat, ponieważ taka jest dokładnie geneza naszego projektu. Chcieliśmy ratować nurków i sprawić, żeby nie rozdzielali się z partnerem. Wszystkie nasze prezentacje, wszystkie nasze historie opierały się właśnie na tym momencie, kiedy oglądamy ten podwodny świat, wrak statku, odwracamy się i naszego partnera już z nami nie ma. Zgadza się. I chcieliśmy walczyć z tymi sytuacjami, aby one przede wszystkim nie następowały, a jeżeli się takie pojawią, to nurek przede wszystkim może wysłać sygnał SOS. W tym późniejszym module będzie miał też lokalizację swojego kompana pod wodą, tak naprawdę na komputerze nurkowym. I chcemy również informować o tym, że jeżeli nurek nie będzie się ruszał przez określony czas, to po prostu będziemy informowali o potencjalnym zagrożeniu. To z tym, że nie rusza się przez jakiś czas jest dobre, bo pamiętam, jak ja żeglowałem sobie w Norwegii ze znajomymi, tam pokazywaliśmy właśnie żonie, kolegi, jak można nas śledzić przez internet na takiej stronie Marine Traffic, jak pływamy. To jak tylko zobaczyła, że jacht się zatrzymywał na jakieś 10 minut w punkcie, to dzwoniła, czy wszystko jest okej, tak? Czy żyjemy? Akurat wtedy łowiliśmy dorsze, tak? Ale to jest naprawdę fajne, bo już sobie wyobrażam, że idąc nurkować, ktoś, kto nie nurkuje, może być na powierzchni, patrzeć w aplikację i nawet on wezwać pomoc, jeśli zobaczy, że faktycznie nie wracam, tak? Słyszeliśmy nawet taką sytuację od jednej z osób, która kiedyś doradzała nam w tematach biznesowych, że po prostu odłączył się i wypłynął, nie widział łodzi, był na środku praktycznie morza i pojawił się problem, bo ani łódź nie wiedziała, gdzie on jest, ani on nie wiedział, gdzie jest łódź przez jakąś chwilę. Fale też mogą być wyższe. Nie miał wtedy powietrza, musiał się utrzymać na powierzchni, wypłynął też na, wiadomo... Tak. I jeszcze nie miał pewnie bojki, żeby... Tak. Wtedy to była idealna dla nas taka sytuacja do opisywania, ale też chciałbym się troszeczkę odnieść do tego bezpieczeństwa, bo fajnie Jakub wytłumaczył, ale też w tym momencie jakby to nie jest główny feature właściwie naszego całego systemu, na którym się najbardziej skupiamy, z tego względu, że rzeczywiście te wypadki są, ale nie jest ich tak stosunkowo dużo, jak porównując do innych sportów czy innych dziedzin życia. Oczywiście my chcemy dawać
tę dodatkową możliwość, że tak jak powiedział Kuba, mamy ten sygnał SOS, czy sprawdzanie tej lokalizacji w czasie rzeczywistym z góry, co jest bardzo fajnym dodatkiem, ale jednak bardziej chcemy się skupić na tej przyjemności z nurkowania, no bo to jednak na tym tak naprawdę nam najbardziej zależy i właściwie nurkom na tym najbardziej zależy, żeby wyciągać ta z tego... motywacja, którą myślę, że odkryliśmy troszeczkę, bo wielokrotnie się biliśmy z myślami. Czy nurkowie wolą zwiedzać podwodny świat, czy jednak boją się nurkować i każdy idzie pod wodę po to, żeby przeżyć tą swoją przygodę. No to prawda, ale faktycznie ten feature bezpieczeństwa, taki guzik alarmowy to jest coś, co też może przekonywać po prostu też bazy nurkowe, tak? Że nie zamkniemy bazy nurkowej na 3 dni, bo szukamy nurka, tylko on tam po prostu jest. To nie jest na pewno coś, z czego chcemy rezygnować. To jest dla nas też, myślę, że korowa część naszego projektu. No jak już będzie transmisja 2 stron, no to już w ogóle tak naprawdę wyobrażam sobie, że to jest naprawdę bajeczne rozwiązanie. Czyli teraz tak, jesteście na etapie R&D i szukania sponsorów, inwestorów, którzy zainwestują w pomysł, projekt, żeby go bardziej rozwinąć? Myślę, że to jest dla nas bardzo ważny moment, przede wszystkim pod tym kątem, że chcemy się zająć tym na pełny etat i robić tylko to, bo coraz częściej widzimy z Damianem, że moglibyśmy pracować po 8, 10, 12 godzin dziennie, a i tak tego czasu nam braknie, żeby to rozwinąć i przeanalizować jak należy. I taka praca po prostu pozwoli temu projektowi żyć. I nie tylko nasza praca, ale też naszego zespołu, który tak samo pracuje po godzinach już od 2-3 lat, to jednak wymagało dużo motywacji i myślę, że po prostu praca normalna sporo nam ułatwi. Także w tym momencie rozważamy pozyskanie grantu, pozyskanie inwestora, przygotowujemy się, robimy kilkuletnie plany, analizy, to co chcemy dostarczyć, dowieść i staramy się po prostu przygotować pod każdym aspektem. A duży w ogóle jest zespół? Zespół to jest 5 osób. W tym momencie jestem to ja z Damianem, staramy się zarządzać tą częścią. Ja odpowiadam za warstwę powiedzmy marketingowo-wizualną, projektowanie aplikacji. Damian część programistyczna, ale ta część od hardware'u. Oraz wspiera właśnie bardzo pod kątem project managerstwa. Mamy Radka naszego, my się śmiejemy zawsze, że naszego zespołowego Tonego Starka, który siedzi cały czas w garażu i z różnym kosmicznym sprzętem, zawsze bagażnik pełen różnych mierników na testy. Mamy jeszcze Łukasza, który jest naszym Android deweloperem i Michała, który odpowiada za infrastrukturę chmurową, całą logikę backendową i po prostu spięcie tego wszystkiego po stronie kodu. Okej, to jeszcze mam takie pytanko, które mi się nasunęło. Jak w ogóle wyglądały pierwsze testy takiego urządzenia, tak? Jak sprawdzić to, gdzie nurek jest pod wodą, który nie komunikuje się z urządzeniem na zewnątrz? To było co chwilę, zanurzam się, wynurzam i raportuję? Popukaj w bojkę, tak. I widać sygnał. No, przede wszystkim testy związane z moimi krokami. Testowaliśmy, czy widzimy sygnał na początku, czy to w ogóle się wysyła na jakiejś bliskiej, czy możemy zrobić 5% odchylenia, czy już 15%. Tak, tutaj bardzo dużo różnych testów, jeżeli chodzi o ten sygnał rzeczywiście ultradźwiękowy, czyli na początku samo wysłanie, odebranie sygnału z bliższej, dalszej odległości. Tutaj głębokość nie ma żadnego znaczenia, no bo czy to będziemy robili w poziomie, czy w pionie wysyłali sygnał, no to... Liczy się woda po prostu. Liczy się woda, tak, liczy się to środowisko, więc tutaj oczywiście zanurzaliśmy to na jakieś tam głębokość może pół, metr, 2, bo takie mieliśmy też możliwości, ale to bardziej po to, żeby zobaczyć jak ten sygnał się rozchodzi, czy nie tracimy tego sygnału i tak dalej. W tym momencie, no, gdy mamy już bardziej stabilny sygnał, no to teraz skupiamy się na tej lokalizacji, czyli już bardziej obliczaniu tego położenia nurka, więc to jest ten moment. Teraz sobie tak zaczynam myśleć, a co z takim lokalizatorem, jak przyjdzie lód zimą? Okej, myślę, że przerębel jest dobrą opcją, natomiast czy sygnał będzie się odbijał? Tak, no to na pewno, jeżeli chodzi o sygnał ultradźwiękami, no to... Czy właśnie tu nie będą jakieś problemy? Bo rozumiem, że testowaliśmy... Tak, to jeżeli chodzi w ogóle o dźwięki, czyli falę mechaniczną, no to odbicia to jest jeden z większych w ogóle problemów, z którym oczywiście się borykamy. Jak w żeglarstwie, gdyby nie wiatr i woda, to by było super, nie? Tak, było wszystko super, dokładnie. No i tutaj jakby to jest już kwestia dobrej filtracji, dobrego wzmocnienia sygnału, właśnie przetwarzania tego sygnału, żeby rozpoznać, który sygnał to jest ten właściwy. No bardzo dużo obróbki już tego konkretnego sygnału. No i mamy też taką świadomość, że na przykład jaskinie czy tego typu miejsca nie są najbardziej sprzyjającym środowiskiem. To było moje kolejne pytanie. Tak. Niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania pod kątem potrzeb nurka i mamy tego świadomość. Na razie interesuje nas to nurkowanie rekreacyjne
i na tym się skupiamy bardzo Jasne. mocno. Czyli tak samo przepłynięcie przez jakiś mały wrak też może powodować już problemy. Tak, znaczy też jeżeli chodzi o przepływanie, no to jesteśmy w stanie, no wiadomo, złapać moment, w którym mamy wyjścia, więc jest to jakaś tam opcja, ewentualnie jeżeli się gdzieś tam jakąś luką przebije sygnał, no to jeszcze jest to w stanie nasz system wyłapać, więc no możliwości są też, no wiadomo, też często pływamy dookoła wraku. Tak. Różne mamy wraki, tak, w lepszym, gorszym stanie, łatwiej, gorzej dostępne, więc no możliwości jest dużo, ale no tak naprawdę w tym momencie najważniejsze dla nas jest to, żeby w ogóle cały system działał od A do Z i teraz no właśnie skupiamy się na tych testach end-to-end, czyli od nadajnika do aplikacji. Chcemy po prostu zobaczyć nurka w końcu na smartfonie, na mapie. To jest nasz cel. A czy potrzebujecie, nie wiem, może testerów? Ktoś tu założy taki nadajnik i będzie pływał i testował? Myślę, że jak najbardziej. To jest moment, który nas czeka oby w te wakacje. I będziemy po prostu starali się to wszystko przetestować. Chcemy na razie sprawić, żeby ten sprzęt był na tyle hermetyczny, żeby dało się go komuś też dać, żeby mógł po prostu z nim popływać. To jeszcze chwilowo nie jest ten etap. Sprzęt jest bardzo na etapie proof of concept. Jasne. Ale na pewno ten moment nadejdzie już niedługo. To ja powiem szczerze, jestem bardzo zaciekawiony i chyba chciałbym potestować. Też jestem fanem gadżeciarzem, tam za kamerą stoi drugi. Na pewno będziemy w kontakcie. Bo mnie to po prostu rajcuje, tak? Wychodzę sobie z wody i jakieś wykresiki widzę, tak? Jeszcze lokalizację, gdzie byłem i co robiłem i gdzie maskę zgubiłem. Tak, na pewno przed nami jest bardzo dużo takich testów z nurkami, więc na pewno będziemy tutaj się do Was w tej kwestii odzywać. No bo wiadomo, tutaj oprócz samych testów, czy to działa, czy to nie działa, lepiej, gorzej, no to jest dużo też testów użyteczności tego, gdzie zamontujemy nadajnik, czy to jest dobry materiał, czy to jest w dobrym miejscu, jakie jest ułożenie nurka pod wodą, żeby ten sygnał dobrze Nie też zasłaniał się go sobie rozprowadza, tak więc naprawdę, jest bardzo dużo testów O już czym też nie takich pomyślałem, produktowych. że faktycznie złe ułożenie nadajnika może powodować, że ta fala się odbija od samego nurka tak naprawdę. Tak, liczymy na to, że nurek jednak jest na tyle zwrotny, że nawet jeśli zasłoni na chwilę, to chwilę później ten sygnał będzie odsłonięty, więc tak naprawdę zachowamy tą ciągłość, nie? Nadajnik na czubku głowy przymocowany gdzieś do maski z taką antenką. Myślę, że na pewno moglibyśmy wtedy powiedzieć, że przyszłość jest dziś. Tak. Znaczy może to jest w sumie jakaś taka jedna możliwość pójścia w tym kierunku, ponieważ no już mamy komputery nurkowe na maskę, Tak. te tak zwane HUD-y, więc jakby też nawet myśleliśmy pójść w tym kierunku, no ponieważ no jakby chcemy i tak z komputerami nurkowymi się jakby łączyć, który będzie interfejsem naszych danych pod wodą. No ale to też jest temat przyszłościowy. Tak, myślę, że jeżeli w przyszłości będziemy mogli powiedzieć z czystym sumieniem, że nawigujemy na masce do nurkowania, to będzie naprawdę duży przełom. Brzmi to naprawdę super, tak jak w tych niektórych filmach, tak? Bo rozumiem, że teraz najlepsze umiejscowienie to gdzieś na butli po prostu. Tak, to jest chyba taki A co z sidemountem? No to już jest kwestia, wiadomo, dopasowania się do różnych warunków pod wodą, ale tak jak mówiliśmy, testy. Na razie trytytki są bardzo uniwersalne. Tak, to jest. Dzięki trytytkom zbudowano świat, tak naprawdę. Jasne, super. Naprawdę bardzo mi się podoba ten projekt, wierzę w niego. Mam nadzieję, że znajdą się inni fani tego projektu i was wspomogą. Być może jakieś bazy nurkowe, może jakieś baseny nurkowe, w których raczej w takich fajnych warunkach można testować, a są duże głębokości. Jest też tam, gdzie się podbijał ten sygnał, także życzę Wam naprawdę sukcesów i jakiegoś dobrego inwestora tak naprawdę, który wspomoże ten projekt, bo chciałbym mieć taki lokalizator nurkowy, który łączy się przez internet i do domu wysyła informacje, gdzie jestem pod wodą. No my również liczymy, że to wszystko, o czym mówisz, uda się jak najbardziej zrealizować. Do czerwca następnego roku, tak? Miejmy nadzieję, tak. Zawsze pół roku. Tak, zawsze pół roku. Zawsze za pół roku, zawsze do czerwca. Kiedy bierzesz ślub? W sobotę. Dokładnie. Dzięki wielkie. Dzięki i do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie chcesz, by ominęła Cię żadna podwodna przygoda? Zapisz się na newsletter. Co 2 tygodnie dostarczymy Ci powiadomienie o kolejnym odcinku. Od wywiadów z ekspertami, a skończywszy na szalonych relacjach z malowniczych miejsc do nurkowania. Śledź również nasze nowe odcinki na stronie internetowej spodwody.pl, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały do każdego odcinka. Na kanale YouTube obejrzysz dodatkowe filmy.
Subskrybuj nasz podcast w swojej ulubionej aplikacji, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Do usłyszenia.